Godzina 5:25, niedziela. Jedziemy na, uwaga, pielgrzymkę drifterską na Jasną Górę. Jak emocje opadły, to wydaje mi się, że to całkiem spoko pomysł, także jadę po Wojtka i lecimy. Halo. Siema. O, jakie kierownica. Ty, w końcu normalny felunek tu z przodu. Jestem gotowy na modlitwę do Matki Boskiej Drifterskiej. Tak. Wyspałeś się? No. A ja to średnio. Czekaj, wezmę tylko telefon. To 30 ładna nawet. Taka schudna. Te 36 lepsze. Mówisz? Nie być to ładna. No na jednej lawecie. Jeszcze ani razu swojego auta na YouTube nie widziałem. Niestety audio z tej rozmowy się nie nagrało tak jak trzeba, więc bardzo przepraszam właściciela i Was. Aczkolwiek z tego co pamiętam i udało mi się wychwycić w drugim pliku audio, setup samochodu to silnik 4-cylindrowy, 8-zaworowy o pojemności 2 litrów z Forda Sierry, zmodyfikowane tłoki w celu odprężenia silnika, turbohybryda GT25, GT28 postawione na Easy EQ, skręt customowo powiększony, dyfer czy też most seryjny z poloneza zaspawany, jeździ już 4 lata bez awarii,
Środek wybebeszony dla redukcji wagi, 2 fotele kubełkowe, tablet jako wyświetlacz, customowa kierownica. Jeżeli macie jakieś pytania do właściciela, zostawiam Wam jego Instagram w filmie, jak i w opisie pod filmem. Właścicielowi dziękujemy za poświęcony czas, a teraz zobaczmy, jak ten Polones latał bokiem na pielgrzymce. Jakbyś mógł opowiedzieć troszkę o tym aucie. No wiadomo, że jest to Nissan S13, ale co ma pod maską? Ten Nissan ma silnik 2JZ z Lexusa ST300. To był GE, wolnosący, został zmodyfikowany, uturbiony, w tej chwili ma 650 koni i daje radę. Daje radę. I na jakiej turbinie to siedzi? GT3582 na kulce. I wiadomo, turbiny jak to każde psują się, chińskie, ale dają radę. 3 na sezon trzeba zmienić. Okay. Podtrzymanie niestety morduje te turbiny bardzo szybko. Anti-lock robi swoje. Dokładnie. A mógłbyś otworzyć maskę? Oczywiście. No, wygląda to zacnie. Zakurzony jak to stary japoński samochód. No. Ale A jeżeli chodzi o zawieszenie, no to co tutaj siedzi ciekawego? to jest moja własnoręczna konstrukcja. Kopia Weissfaba, ale troszeczkę zmodyfikowana. Produkcja garażowa i bardzo dobrze daje radę. Od 7 lat na tym zawieszeniu jeżdżę i jest super. Skręt kół jak w wózku widłowym, więc... No. A jeżeli chodzi o same amortyzatory? Zawieszenie, amortyzatory są K-Sporty. K-Sport, okej. W wersji tam najtwardszej, jaka była dostępna i niestety to był błąd. Bo jest beton i myślę o zmianie zawieszenia, żeby troszeczkę przyczepności było, bo jak jest za twardo, to nie ma przyczepności. Tył regulowane wahacze, dyfer jest w tej chwili od Nissana 350Z i półośki. Zimą będzie... Skrzynia też od 350? Nie, skrzynia jest od BMW 3-litrowego diesla, 6-biegówka, dwutarczowe sprzęgło. Wał napędowy, ciekawostka, od E36 320. Tak? Dokładnie i daje radę. Wytrzymuje 600 koni? Dokładnie i to wytrzymuje już 7 rok. O ja. Wiadomo, prędzej było trochę słabiej, był jeden JZ, ale cały czas na tym samym wale, nie ma luzów na krzyżakach, nic, on się po prostu nie chce zepsuć. To jest ciekawe. Jest niezniszczalny. Tylko gumy te łączące wał ze skrzynią trzeba wymieniać, ale dopiero jedną ubiłem, także może za spokojnie jeżdżę, może za słaby samochód. To nieźle. Coś jeszcze zacząłeś mówić, że zimą ci przerwałem. Zimą chcę zamontować dyfer Wintersa, ten ze zmiennymi przełożeniami. To już będzie taka ciekawostka na zawody, że nie będzie trzeba całego dyfra zmieniać. Tak, można zmieniać przełożenie, tylko same zębatki. przełożenia, dokładnie. Wziąć sobie kilka kompletów zębatek, zawsze można dopasować, żeby lepiej dobrać prędkości na tylnych kołach
A i w żeby jaki- się lepiej A driftowało. właśnie w jakichś ligach startujesz? Tak, Startujesz, tak? startuję w Drift Open. W tym roku udało się 5. miejsce w generalce wywalczyć, także W której klasie? W tej w klasie najwyższej? pro. To jest ta najwyższa? jest ta druga. Ta druga, 5. miejsce. Tak, okej. nawet gdzieś tam o podium udało się zahaczyć. Jakiś pucharek wpadł? Oczywiście. No to W Kielcach elegancko, pierwsze gratulacje. miejsce było, O, na Węgrzech 4, na Trakucie, także spoko. Nawet jakieś sukcesy fajnie, są. fajnie. Powoli do przodu, cały czas się rozwijamy. Plany na przyszłość? Dalej głównie Drift Open, czy coś jeszcze? Jak budżet pozwoli, to chciałem klasę Masters w Drift Open zaatakować, ponieważ dostałem licencję do klasy Masters. No. No i to wszystko w sumie zależy od sponsorów i od rozwoju Budżetu. auta i od budżetu, No, zrozumiałe. którego jak każdy nie mam. No tak. Nissan jest największą skarbonką, jaką miałem w życiu, ale jest naprawdę wdzięczny i każdą złotówkę, którą w niego włożę, oddaję uśmiechem. No tak, to zrozumiałe. No dobra, też nie będziemy Cię męczyć, dziękujemy za Ja też rozmowę. dziękuję bardzo. Siemanko, cześć. Cześć Nikola. Co wszystkich najbardziej ciekawi, co tu siedzi pod maską i jaką mocą się legitymuje? Na razie, słuchaj, tu jest taki myk.
Bo tu jest 2,5 pomodyfikowane z 3-litrówką, mamy 205 koni schamowane No. i wzięła udział jako jedno z najsłabszych aut w historii w Mistrzostwach Polski na Poznaniu teraz. No, Auto ogólnie... silnik zobaczymy chętnie. Bardzo proszę. O, ładna różowa komora. Musi być. To mi się podoba, ja lubię różowy. Tu mamy rozpórkę z Whiteline'a, tu mamy wszystko, sterownik, listwa wtryskowa, jeszcze parę innych rzeczy mamy z 3-litrówki. Chcieliśmy z tego wydusić jak najwięcej, bo i tak to jest ostatni wyjazd i wkładamy V8 na kompresorze i przechodzimy na etanol. Na razie nas na czystej benzynie pięknej, Czyli teraz około 200 koni, tak? 205. Parę, 205. dokładnie, A później z nowym silnikiem celujecie w jaką moc? 550. 550, no Tak to jest. już grubo idziecie. Także to jest taki, wiesz, to jest taka baza, to miała być taka, żeby ją sobie posprawdzać wszystko i tak dalej. Natomiast z takich jeszcze ciekawszych rzeczy, no to chłodnica tu jest póki co wystarczająca, wszystko jest ok. Tutaj mamy dolot mamy trochę szerszy zrobiony, żeby wszystko tutaj też fajnie dawało radę. Tutaj mamy Jeżeli też chodzi o zawieszenie, zawieszenie, tutaj na razie jest MTS, z tyłu stabilizator to jest Eibach, z przodu, z tyłu jest HNR. Co czyli tu jeszcze? grubsze są jakieś wsadzone, tak? Grubsze, tak, zdecydowanie. To jest, no seria jest taka, a to u mnie jest takie, nie? No. I teraz tak, no wiadomo, skręty są z Coela, czyli tak zwane Okej. celem, dokładnie. No. Jeszcze z takich rzeczy, tutaj mamy barany ze Schmidmana. Też ciekawa opcja, jakby sobie kiedyś ktoś chciał robić. Fajny dźwięk. Wiadomo, V to jeszcze nie jest, ale nie jest też źle, jest fajnie. No, a jeżeli chodzi o to, no to mamy wszystko, likinka, cały przód. Tutaj mamy mózg custom, zdecydowana też różnica, jeśli chodzi właśnie o wygląd takich felonów. No oczywiście auto jest wyposażone Pełna klatka. pełna klatka, gaśnica, wszystko tak jak ma być już według wymagań mistrzostw Polski. Można sobie otworzyć. Wszystko, siedzenia na zamówienie, karbon sprowadzony z Anglii. Także No, bardzo ładny środek, taki schludny. no musi być. Pasy już mamy też wiadomo pod Hansa przystosowane. I startujesz tym samochodem w Drift Open, tak? Drift Open i w Mistrzostwach Polskich. My sobie To był twój pierwszy sezon, tak? Tak. Zaczęłam od Greenhella. Drift Open i Greenhell na Kielcach. Tak. Dużo osób mówi, że to bardzo fajna ronda. O Jezu, super. Ale w ogóle też fajni organizatorzy. Ale mówię, i Drift Open i DMP super to organizują, jest to na wysokim poziomie. Przyjeżdżasz, o nic się nie martwisz, jest naprawdę ekstra. No ja na razie się na DTS zapisałem, nie wiem czy słyszałaś o tym. To jest ta runda Na zimowa, Toruniu. nie? Tak. No i tak. super. Właśnie, bo ja dopiero zaczynam i na tą słabszą ligę się tam zapisałem. Ale tam jest fajnie. Teraz też wróciłam z Torunia, bo teraz Tak? też było Drift Open Extra. A jak bardzo potrzebny mi hydrauliczny ręczny na Toruniu? Jeżeli będzie to wyglądało podobnie jak na Drift Open, to przejedziesz z 20-30 metrów, ręczny i wejście bokiem, nie? I tylko raz go użyjesz, potem już z masy polecisz. Ale bez ręcznego teoretycznie też da radę? A jasne, że tak, strzelisz ze sprzęgła i kurde, No w ja- zależności jakie masz, tu jest jednomas akurat, No. Także daje radę. Widzisz, tu jest 205 koni i ja Poznań przeleciałam, jeszcze się w połowie łamałam, bo mi zabrakło z 200 koni na trójce, 115-120 miałam. No, Poznań chyba dość szybki. Poznań jest bardzo szybki. Ale wiesz, ale ogólnie jest fajnie, bo fajne wiesz doświadczenie, bo takich doświadczeń to nigdy dość, nie? Po No prostu. tak. No a jeśli chodzi o opony, Ja tu to- jeżdżę na X-Streamach. jakiś konkretny model z tyłu X-y. zazwyczaj stosujesz? Wiesz co, X-y? póki co X-y stosuję, to są te X-y Jak słynne. ty to kupiłaś? Wiesz co, najlepiej sobie zadzwonić do Xtrema, powiedzieć, że chcesz te Zadzwonić do X-y nich. i musisz poczekać, bo oni mają taki nawał roboty na te X-y, No bo bo je- wszyscy je no. kupują, nie? Tam jest około chyba 350 zł sztuka, plus minus. Ale ja 2 imprezy już Bo objeździłam. ja na ich stronie się właśnie zapisywałem, No. nie wiem, z 3 miesiące temu, 2, Zadzwoń. do tej pory cisza, nie? Nie, zadzwoń, powiedz, że A chcesz właśnie kupić. wydaje mi się, że pod lato i małą moc to jest super opona, co? Tak, no na 205 koni one dają, wiesz, dają
fajnie radę. I mówisz, że 2 eventy już przejeździłaś na jednym Na tym komplecie. I się nie chcą No zebrać, właśnie, nie? i dlatego ja chciałem je też do siebie, żeby na suchym poupalać, bo na razie to tylko na mokrym. Wszyscy mówią, że Xtreme jest drogi, ale nie, to jest właśnie tanie upalanie, bo kupujesz No i się tak, bawisz. bierzesz jedne koła ewentualnie na zmianę I tyle. wiesz, nie musisz ze sobą 10 par No. opon brać, Tak, dokładnie, tak dłużej jest. jeździsz. Tak. Mhm. No mi się wydaje, że to bardzo dobra opona jest właśnie. Fajna, fajna. I przystępna cenowa. Chyba Z jakiś zewnątrz. brokacik mają, czy Dokładnie, mi się miał być wydaje? brokacik. Coś delikatnie widać. Właśnie fajnie auta wyglądają, że tak powiedzmy w dość podobnym stylu Tak, tak. i tak w miarę schludnie. Nie wszyscy dbają o wygląd samochodu jakoś tak No super, wiesz co, nie? powiem Ci tak, no jest to czasami ciężkie do utrzymania, bo wystarczy jakiś cross contact czy coś, jest problem, nie? No ale, tak. Ale ogólnie tak jak nasze samochody wyjechały właśnie tam od Radka z warsztatu, to był zamysł taki, że miały wyglądać po prostu igiełka, perełka. No jest całkiem ładnie. Spoko. Będzie jeszcze trzeci, ale to w przyszłym roku. A jakie się buduje? Wiesz co, robię E90 i ona będzie już na 1000. O kurde. Ale to jakaś kupeta, sedan? Wiesz co, sedan. Ja idę bardziej w sedany. No dobra, to dziękujemy Dobra. Ci za rozmowę. Dzięki. Powodzenia. Dzięki piękne. Siemanko. Cześć. Piotrek Piti. Już widzieliśmy, że jest V8, tak? To Tak, jest pokazywali to na pojemność 4.4 czy To jest pojemność 4.0. 4.0? 4.0 M60 B40 Okej. 286 koni w serii, na hamowni wypluło 302 konie po drobnych I modyfikacjach. z tego co słyszeliśmy, no to rozebrałeś silnik do ostatniej śrubki. Znaczy był rozkręcony, panewki sprawdzone, okazały się dobre, rozrząd okazał się dobry, no i poskładane Okej. na nowych uszczelkach nowe oleje, filtry, no i nowe świece, no i jeździ. Okej, no czyli przegląd po prostu Przegląd silnika, zrobiłeś. tak, dokładnie. Napęd jest tak, skrzynia jest z 3-litrowego diesla, flansza jest od PMC, dyfer jest duża głowa, Przełożenie? teraz akurat aktualnie jest 3,25. 3.25. Tak, Okej. 3,25 jest dyfer, półosie są Z34 na adapterach od szwagra, No kojarzę ten patent. tak. No i faktycznie teraz są takie super wytrzymałe, że nic nie... Znaczy się, no na razie to działa, teraz w Toruniu sobie kręciłem pierwszą półoś za cały sezon jeżdżenia Aha. z V8. Okej. Ale to była moja wina, bo wpadłem do dziury po prostu kołem, no i przy wyjeździe Aha. się ukręciło. Pozostało od mocniejszej Okej. trakcji no i ukręciło półoś. Tak są, no przygotowane praktycznie do każdej ligi, klatka zgodna z załącznikiem, fotele, pasy szelkowe z załącznikiem pod Hansa, samolot kierowcy oczywiście tak samo, system gaśniczy, no wszystko jest zrobione, żeby można było jeździć w każdej lidze driftingowej w Polsce. Okej. I skręt jest co Ela, tak? Tak, Koel Motorsport pod E30. A zawieszeniowo? Zawieszeniowo tak, tył są amortyzatory z tego ISC Drift, a przód jest najtańszy MTS tuning. No i
ile kilo sprężyny z tyłu masz? Szczerze nie wiem, bo ja kombinowałem z różnymi, bo oryginalne były za twarde, założyłem jakieś miększe też bez helperów, po prostu z jakiegoś chińskiego gwintu. To był chyba Wajtek. Okej. Z Wajteka chyba są miękkie założone z tyłu. No a właśnie w E30 mamy tą belkę z tyłu, no i coś tutaj zmieniałeś z tym, czy... Jedynie są podkładki wspawane, żeby był wahacz minimalnie pół centymetra wyżej, żeby po prostu przy obniżeniu samochodu koło nie wpadało w negatyw. A reszta jest wyregulowane na amortyzatorze, bo amortyzator z ISC Drifta ma tą możliwość, że najpierw regulujemy sobie wysokość osobno, a potem osobno regulujemy docisk sprężyny. No tak, i teraz z tyłu masz na 0 ustawiony? Z tyłu jest na 0 ustawione, tak. O, no, spoko. Także ścinało opony równo, jest tam trochę No trakcji. i wiadomo. startujesz tym samochodem głównie w Drift Open, tak? Tak, To dokładnie. jest ta klasa środkowa, tak? Tak, klasa SEM Pro, bo potem jest Masters, ale w Pro jeździmy. No najsłabsze auto w stawce jakby nie było, ale to jest pierwszy sezon, w sumie pierwsze 3 starty, co miałem w tym roku. Zobaczyć, jak to się tam po prostu odbywa, jak się jeździ, ile jeszcze mi brakuje do pozostałych Okej. zawodników, nie? Czyli pierwszy sezon zawodów, Tak. a z driftem przygody od ile lat? Oj, dawno, chyba z 15 lat, jak nie O więcej. kurczę. No, jeździmy tylko też właśnie na całe życie miałem E30, no i zaczynałem od Poloneza, dużego Fiata, i potem była E30, no i tak już została do dnia dzisiejszego. Wiadomo, człowiek się, kiedyś nie było takich po prostu miejsc do nauki, no to wiadomo, że się człowiek uczył na ulicy. No W tak, tamtych czasach coś jeszcze o było tym można, wiem. powiedzmy, coś tego pojeździć. A Teraz sezon- już nie ma szans. Coś tam jeszcze trochę się dalej trzeba No, uważać. ale to już jest za duże Jest ryzyko. większy przypał Tak, teraz. tak. No już teraz po prostu wolimy jeździć gdzieś na tory, mamy tak samochody przygotowane, że po prostu No na ulicę tak. już się nie nadadzą. A na zawody teraz jest tego coraz więcej organizowane w Polsce, także bezproblemowo można po prostu coś No tak, a pojeździć na legalu. jesteś w stanie określić, ile mniej więcej na jedną rundę musisz wydać pieniędzy? Jeżeli wszystko jest ok, to koszt około startu w jednej rundzie w klasie Pro, taką E30, najsłabszą powiedzmy, co ma 300 koni, to jest w granicach około 7-8 tysięcy. Okej. Bo jeżeli mamy już powiedzmy coś więcej koni, przykładowo te 500 czy 600, to wiadomo schodzi więcej opon, bo ja na tył biorę powiedzmy 10 sztuk opon na jedne zawody i to teoretycznie starcza, a jak mając 700 koni, no to są 2 przejazdy, trzeba zmieniać opony, no i to No wtedy tak. wychodzi już 30 sztuk. No i też bardziej przyczepniejsze, droższe jakieś... Tak, no ja też jeżdżę na ładują. semislickach, tak, Po slickach oczywiście. jeździsz? Tak, to są tak zwane nasze gumisie, czyli 5 star. Jakieś nalewki? Tak, to są nalewki, oczywiście, to A, są okej. polskie opony. Jakie to Bo są jedna- szerokości? 17, 225 na 4,5, 17. Mhm. Okej. No i to są po prostu semisliki. To jest akurat średnia mieszanka, na twardszej się jeździ lepiej, ale na średniej no troszkę trzeba pokopać, ale wtedy jest więcej przyczepności. Spoko, no to powodzenia, będziemy obserwować tam w jasne. przyszłym sezonie. Życzymy No myślę, sukcesu. myślę, że będzie to coś po. No, dzięki za rozmowę.
They figure me a dead motherfucker, but I'm just a motherfucker that wanna be danced. No level with the lead in his head, turning me into his sweat. That bitches use me as a fucking best friend. I'll be the silhouette of a sunset, smoke a cigarette while I compress. My depression staring to the pilot, progressing lies, getting violent. I'm trying to get the highest I can get before all the dozen that. My ribs are nothing but an empty cage, black coal in my chest, big bang. I'm a plate on the tip of a wave. In my head I feel like I'm like a on my throat all away. Because when I am dead I will be nothing, decomposing in the grave. I'm mad but I don't matter, I can feel my skull shattered from the dough cheddar. Brain splattered on the wall, gray stains will dissolve, then I have to paint it all. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Krótkie podsumowanie. Bardzo fajna inicjatywa, spoko impreza. Także mam nadzieję, że jeszcze tu wrócimy. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym. Elo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.